Cześć, dzień dobry. Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do stolicy Malty, czyli do Valetty. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Tutaj mamy po drugiej stronie Trójmiasto. Prawie jak Gdańsk, Gdynia i Sopot, jakbyśmy wrócili do Polski. Ale nie, to jest maltańskie Trójmiasto. Tutaj mamy miejscowość Birgu, Senglea, a pomiędzy nimi jest jeszcze Cospicua. Do tych miejscowości można bardzo szybko z Valetty dopłynąć promem. My na pewno tam pojedziemy, ale nie dzisiaj, dlatego że w samej Valetcie jest tyle miejsc do zobaczenia, że już Trójmiasto zobaczymy innym razem. Na początek zabieramy Was do górnych ogrodów Baraka, dlatego że one znajdują się tuż przy bramie do Valetty, więc jest bardzo blisko. Z ogrodów mamy bardzo dobry widok na baterię artyleryjską. Ona nazywa się Saluting Battery. Nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć na polski, bo zupełnie nie znam się na tego typu budowlach, ale jest ciekawa z pewnego konkretnego powodu i dlaczego, to zaraz zobaczycie. Musimy tylko poczekać jeszcze parę minut. Właśnie na to czekaliśmy, dlatego że codziennie o 12 i o 16 oddawane są tutaj saluty armatnie. Codziennie poza niedzielami, bo jak przyjedziecie tutaj w niedzielę, to się okaże, że nikogo nie ma. Co ciekawe, zawsze przygotowywane są dwie armaty na wypadek, gdyby jedna nie wypaliła, tak żeby po prostu salut był zawsze oddany punktualnie. Valetta została założona przez zakon Joannitów, czyli zakon maltański, a dokładniej zbudował ją ten człowiek. Jean de Valette. To był mistrz zakonu Joannitów, który zasłynął obroną Malty przed Imperium Osmańskim. Później rozpoczął budowę miasta, a po jego śmierci, kiedy już miasto zostało ukończone, zdecydowano, żeby nadać mu nazwę właśnie od nazwiska założyciela i stąd nazwa Valetta. Valetta jest generalnie dosyć małym miastem. Według danych z 2019 roku mieszka tutaj 6 000 osób, więc naprawdę niewiele. Jeżeli wybieracie się na zwiedzanie Valetty samochodem, to generalnie nie polecam właśnie wjeżdżać samochodem do miasta, dlatego że tutaj uliczki są bardzo wąskie i jest bardzo mało miejsca i też trudno jest znaleźć miejsce w ogóle, żeby zaparkować. Ale jeżeli już wjedziecie tutaj autem, to szukajcie miejsc parkingowych oznaczonych białą linią, dlatego że one są darmowe i przeznaczone dla turystów. Wszystkie pozostałe miejsca, które są oznaczone na przykład linią żółtą, niebieską czy zieloną, są przeznaczone w jakiś sposób dla rezydentów albo są w ogóle też zarezerwowane dla odpowiednich samochodów, więc tam na pewno nie parkujcie. Szukajcie tych oznaczonych białą linią. Aczkolwiek wciąż nie polecam wjeżdżania tutaj do samego miasta, dlatego że po prostu prowadzi się tutaj dosyć ciężko. O, tutaj akurat dokładnie widać, że są zielone linie,
na parkingu i to jest parking przeznaczony tylko dla rezydentów, którzy mają specjalne pozwolenie. Także tak jak mówiłam, przy zielonych nie parkujcie, tylko przy białych. To, co mi się bardzo podoba tutaj na Malcie, że jak się przejdzie w takie węższe uliczki, to można znaleźć naprawdę bardzo ciekawe elementy architektoniczne. I na przykład przy bardzo wielu budynkach na rogach można zobaczyć takie oto figury. A tutaj coś, co jest bardzo popularnego w ogóle na całej Malcie, to jest coś charakterystycznego dla tutejszej architektury, czyli takie zabudowane balkony. Profesjonalnie nazywa się je wykuszami i one tutaj mają funkcję dekoracyjną. Powstawały dlatego, że po prostu były ładne, powstawały z drewna, później były malowane na różne kolory, więc no przez to miasta tutaj na Malcie mają taki specyficzny wygląd. Natomiast mi osobiście one przypominają egipskie maszrabije. W Starym Kairze można jeszcze znaleźć maszrabije. One w Egipcie są całkowicie drewniane. Dlatego, że też powstawały zupełnie z innego powodu. W Egipcie one powstawały po to, żeby osoby wewnątrz mogły obserwować to, co dzieje się na zewnątrz i jednocześnie nie być zauważone przez ludzi z zewnątrz. Natomiast tutaj one miały funkcję dekoracyjną i przez to, że są też w nich wstawione szyby, no to oczywiście było widać to, co dzieje się w środku. Ten park jest naprawdę bardzo mały, ale jest stąd dużo lepszy widok na maltańskie Trójmiasto. No zresztą sami zobaczcie. Od razu rzuca nam się w oczy antyczna świątynia. Chociaż nie jest to świątynia, jest tylko tak stylizowana, ale w rzeczywistości jest to pomnik Aleksandra Balla. To był brytyjski oficer marynarki, który pod koniec XVIII wieku został wysłany na Maltę, żeby pomóc powstańcom maltańskim podczas blokady Francuzów. I był na Malcie bardzo lubiany, stąd też powstał tutaj jego pomnik. Z ogrodów mamy też widok na inny pomnik. To jest dzwon oblężenia, który upamiętnia ofiary oblężenia Malty w czasie II wojny światowej. Można do niego pójść, zaraz to nawet zrobimy. Też codziennie o 12:00 można usłyszeć bicie tego dzwonu. Niestety aktualnie nie można, dlatego że dzwon jest w trakcie renowacji, ale jak tylko renowacja się skończy, to codziennie o 12:00 można posłuchać, jak ten dzwon bije. Idziemy zobaczyć, jak wygląda dzwon, więc zaraz Wam pokażemy. Trzeba wejść trochę po schodach. Tu mamy wszystkie informacje i po angielsku, i po maltańsku dotyczące właśnie tego pomnika. Sam dzwon powstał w 1992 roku, ale to, co jest najważniejsze na jego temat, to, że powstał, aby uhonorować 7000 osób, które zginęło w czasie oblężenia Malty w latach 1940-1943, czyli w czasie II wojny światowej. Nie miałam wcześniej pojęcia, że Malta miała taką historię związaną z II wojną światową i wydaje mi się, że no, w Polsce niewiele się mówi właśnie o Malcie, jeśli chodzi o tę część historii, II wojnę światową. Chociaż może to jest tylko moje wrażenie i tylko ja o tym nie wiedziałam. A tutaj jest drugi pomnik, który lepiej zdecydowanie widać z góry. Informacja jest napisana oczywiście po angielsku i po maltańsku. Zobaczcie, jakie tutaj są ładne zakątki. W
stolicy Malty. I to jest jedna z pozostałości po czasach, kiedy Malta jeszcze była kolonią brytyjską, czyli właśnie czerwone budki telefoniczne. Ale to nie jest jedyna taka pozostałość, bo po czasach, kiedy Malta była kolonią brytyjską, zostało jeszcze kilka rzeczy. Oczywiście to, że na Malcie panuje ruch lewostronny, a po drugie to, że język angielski jest jednym z 2 języków urzędowych obok języka maltańskiego. Jak się odejdzie trochę od tych głównych ulic Valletty, to można znaleźć takie piękne zakątki. Ja jestem, słuchajcie, ogromną fanką tych wykuszy. One na różnych budynkach są malowane na przeróżne kolory i naprawdę wyglądają przepięknie, kiedy cały budynek ma właśnie takie wykusze w tych samych kolorach. A tutaj mamy najlepszy widok na bazylikę, która jest ikoną stolicy Malty. Jeżeli widzieliście jakieś zdjęcia z Valletty, to na pewno widzieliście też zdjęcie, na którym pojawia się właśnie ta bazylika. A to jest bazylika Matki Bożej z Góry Karmel. Tutaj widać ją bardzo dobrze, dlatego że jeżeli podejdziemy obok, to tak naprawdę ta bazylika jest wciśnięta między różne budynki i nie widać jej wcale zbyt dobrze, ale tutaj z odległości jest naprawdę piękny widok. Jeżeli planujecie podróż na Maltę i szukacie jakiegoś zakwaterowania, to Valletta owszem jest bardzo dobrze skomunikowana z całą wyspą, tak naprawdę stąd można wszędzie dojechać, ale Valletta jest dosyć droga i zakwaterowanie tutaj będzie Was sporo kosztowało. Zazwyczaj ludzie, jeżeli przyjeżdżają na Maltę, to wybierają zakwaterowanie w Slimie lub idą jeszcze dalej w St. Julian's i po prostu albo przyjeżdżają autobusem do Valletty, albo promem. Slima jest dokładnie tam i tam zazwyczaj noclegi są po prostu dużo tańsze niż w Valletcie, więc to jest dobre rozwiązanie, żeby nie zatrzymywać się w samej stolicy, tylko poza. A możecie iść jeszcze dalej i zrobić tak jak my, czyli zatrzymać się w Zatoce Świętego Pawła, St. Paul's Bay, gdzie ceny są jeszcze niższe, a nawet w miarę szybko można tutaj dojechać komunikacją miejską, bo zajmuje to około 30-40 minut. Dziękujemy Wam za wspólny spacer po Valletcie. Mamy nadzieję, że będziecie mieli okazję odwiedzić to miasto. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie komentarz, kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał.